Dzień dobry, kłaniam się nisko, z tej strony Maciej z Motorlandu. Od momentu, kiedy CF Moto 450 MT zadebiutowało na rynku i odniosło wielki sukces, wszyscy zapragnęli mieć motocykl dokładnie tej samej pojemności. I my też zapragnęliśmy mieć motocykl, który będzie dumnie nas reprezentował. Jeżeli zastanawiacie się, jak się tym jeździ, czy daje sobie radę w terenie, to trafiliście pod dobry adres. Zapraszam na materiał. No i na początku pręciutko odpowiadamy sobie na pytanie, dla kogo jest ten motocykl. Ta pojemność 450 mm jest bardzo uniwersalna. Mogą tym motocyklem jeździć zarówno osoby, które mają mniejsze doświadczenie, jak i te, które zmęczyły się już na swoich litrach, 800 i nie potrzebują mieć takiego ciężaru gdzieś tam w offroadzie, nie potrzebują panować nad tymi 250 kg i wolą coś mniejszego. Co prawda ten motocykl nie jest jakimś mistrzem świata, jeśli chodzi o wagę, bo 195 kg przy pojemności 450 mm i przy tym, do czego ten motocykl został stworzony, to jakiś rekord świata to nie jest. Natomiast 195 kg nie dyskredytuje, nie dyskwalifikuje. Nie chciałbym tutaj zabrzmieć przesadnie marketingowo, żebyście faktycznie uwierzyli mi, co ten motocykl potrafi, ale moim zdaniem potrafi trochę oszukać prawa fizyki, bo pomimo tej wagi 195 kg, to jak już nim w terenie jedziecie, jest dosyć prosty do opanowania. Co prawda wizualnie, jak patrzymy tutaj na ten przód, no to tu się dużo dzieje i wydaje się, że ten środek ciężkości jest bardzo wysoko, natomiast już jak jedziecie, to nie jest wcale tak źle i nie jest nad nim jakoś specjalnie trudno zapanować. Jak ja, człowiek, który nie jakiś mistrz świata w offroadzie i nie jakiś wielki endurak, też potrafiłem sobie z nim poradzić, więc odpowiadając na to pytanie, które zadałem na początku, dla wszystkich tych ten motocykl jest, którzy nie potrzebują płacić za litrowy motocykl, żeby mieć 100 koni. Tutaj te 48 koni, 41 N w zupełności wystarczy do tego, żeby dobrze pohasać w terenie. Jeśli chodzi o jakieś dalsze wypady czy wojaże, to trzeba uczciwie przyznać, że przy prędkościach powyżej 115-120 km na godzinę ten motocykl się już po prostu męczy i nie jest stworzony do tego, żeby jeździć po autostradach. Trochę za mała pojemność, trochę przełożenia w taki sposób zorganizowane, żeby dobrze było można jeździć w terenie i zrywać przyczepność. Koń jaki jest, każdy widzi. Zawsze chciałem to powiedzieć, nagrywając jakiś materiał. No ale dobra, jeśli chodzi o moje zdanie, to on wygląda dosyć poważnie, ten motocykl, jakby miał większą pojemność niż w rzeczywistości. Jest ten przód naprawdę rozbudowany, natomiast ten dziób tutaj no, dodaje takiego charakteru enduro i przy prześwicie wynoszącym 21 cm, no to powiedzmy, że coś tam w terenie zrobić nim można. Opony, które tutaj widzicie, czyli CST, tak jak nie podejdziecie do nich zbyt blisko, to wydaje się, że można tutaj robić cuda nie wiadomo co, ale tak naprawdę, jeśli chcielibyście porządnie popomykać i nie czuć tych nerwów, jak jedziecie po kopnym piachu, to wydaje mi się, że warto byłoby to zmienić na coś bardziej radykalnego. Jeśli jesteśmy przy kwestiach związanych z zaprojektowaniem tego sprzętu, to ma kilka bezsensownych rzeczy. Opowiem Wam na pewno o jednej. Jeśli chodzi o jego przeznaczenie, czyli taką dualowość powiedzmy, no to jeśli chodzi o asfalt, to nie ma żadnego problemu, że te kierunki są tutaj wbudowane w handbary. Natomiast przy pierwszej glebie to się na pewno połamie. I o ile nie jest to problem, bo będzie można to odkręcić, o tyle brak kierunków, które są połamane, no to jest już problem przy docieraniu do domu, przy dojeżdżaniu, więc nie wiem dlaczego, przedkładając trochę wygląd chyba nad praktyczność, zostało to zaprojektowane tutaj. Jeśli ja bym był odpowiedzialny za projektowanie tego motocykla, no to dodałbym tutaj te kierunki po to, że w momencie gleby, a jak doskonale wiecie, jeżdżąc w offroadzie bez żadnego problemu, kilka razy dziennie można się przewrócić, to wtedy nie byłoby problemem, bo to jak się motocykl przewraca, nie dotykamy do tego, nic tutaj nie pęka, no a tutaj niestety będziemy musieli bardzo uważać, żeby w terenie nie zrobić jakiejś głupotki. Jeśli jesteśmy przy offroadowych możliwościach, to warto powiedzieć, że mamy składane lusterka, co jest bardzo fajną rzeczą, dlatego że jak w teren wjeżdżamy,
to jeśli u lusterka wystają poza obrys, to pierwszą rzeczą, która się łamie, rozpada i rozwala i należy ją wymienić po takiej jeździe, to są właśnie lusterka, więc bardzo fajnie, że tutaj te lusterka są łamane. Jest wiele motocykli adventurowych, w których manipulowanie przednią szybą odbywa się tylko w momencie, jak się zatrzymacie. To tutaj wygląda to dokładnie tak samo, jak we wspomnianym na początku CF Moto 450 MT. Jesteście w stanie tą szybą manipulować podczas jazdy. Kończąc wątek wyglądu, no to każdy sam musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy takiego konia, jaki widzi, to czy ten koń się mu podoba. Pogadajmy chwilę o piecu. Mamy tutaj 449 cm3, prawie 48 koni i okolice 41 niutków. Jeśli chodzi o te dane techniczne, to one są bardzo podobne do wszystkich motocykli w tej klasie. W tym tle QJ Motor niczym się nie wyróżnia. Zawsze musicie pamiętać, że 48 koni no to nie jest moc, która zabija, powala, więc to do jazdy w terenie w zupełności wystarczy. Natomiast jeśli chodzi o asfalt, no to przy prędkości 6000 obrotów mamy prędkość okolice 115-120 km na godzinę. Skupmy się na chwilę na siedzisku, ergonomii jazdy. Jeśli chodzi o jazdę taką szosową, jest bardzo wygodnie. Kanapa jest dosyć szeroka, jest w jednym kawałku. Tutaj oczywiście najniższy fragment i to jest 830 mm. Natomiast osoby, które testowały ten motocykl na tym wyjeździe, one zwróciły uwagę na to, że tak wyprofilowana jest ta kanapa, że bardzo ciężko jest podjechać tutaj do końca i złapać nogami. Górna część kanapy, dzięki temu, że mamy ją zrobioną z jednego elementu, no to jeśli jedziemy w terenie długo po kopnym piachu, zawsze ten tyłek możemy tutaj albo do tyłu przesunąć, albo nawet usiąść po to, żeby dociążyć tylne koło i żeby łatwiej ten motocykl było nam opanować. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak ten motocykl pracuje, to chętnie go odpalę. Jest zimny, więc będzie można posłuchać, jak pracuje wydech na zimnym. Jeśli chodzi o czasomilacze, to warto podkreślić, że mamy tutaj grzane manetki i grzaną kanapę, więc jeżeli chcemy jechać gdzieś dalej w słabą pogodę, to jak najbardziej możemy to zrobić. A przechodząc teraz do wyświetlacza, który właśnie przed Wami, to mamy tu taką mini wieżyczkę i w to wkomponowany pionowy, zgodnie z duchem rally nowoczesności, wyświetlacz. Bardzo czytelny, fajnie pokazujący informacje. I co tutaj mamy? Możemy zmienić tryb jazdy i mamy tutaj ogólnie dwa tryby. Jeden to jest tryb Sport, a drugi to jest tryb Normal. Różnica między trybami jest taka, że w trybie Normal troszeczkę łagodniej pracuje się rollgazem, dlatego że motocykl nie jest taki nerwowy i polecam Wam jeżdżenie głównie w tym trybie. Jeżeli macie ochotę wjechać do offroadu, to polecam bardziej tryb Sport, który jest taki bardziej narwany. No i kontynuując tą kwestię jazdy w terenie, warto podkreślić, że możemy tutaj wyłączyć kontrolę trakcji. Objawia się właśnie takim komunikatem Traction Control System. Mamy tutaj Open i teraz już przeklikałem, ale to jeszcze raz do tego wrócimy. To mamy tutaj Open i jednym guzikiem naciskamy na Close i wtedy kontrola trakcji nam nie działa. Jeśli chodzi o ABS, to jak najbardziej możemy odłączyć tylne koło. Mamy tutaj dwie pozycje tego ustawienia off-road i to nas interesuje i wtedy mamy taki komunikat, bądź pewny, że ABS jest wyłączony. Wtedy wychodzimy i ABS mamy wyłączony. Niestety nie objawia się to żadną kontrolką na tym wyświetlaczu. Jak to wyłączycie, to generalnie nie świeci się nic, więc warto pamiętać, co aktualnie ustawiliście. Bardzo ciekawa kwestia, jeśli chodzi o zapamiętanie tej nastawy. I tak, jeśli mamy wyłączoną kontrolę trakcji, to ten system pamięta to przez kilkanaście minut, więc nawet jak motocykl wyłączycie i włączycie za minutę czy za półtorej, to on to pamięta, że kontrola trakcji została wyłączona. Natomiast jeśli chodzi o ABS, to za każdym przełączeniem stacyjki, wyciągnięciem kluczyka czy włączaniem zapłonu, ten ABS powróci do momentu, w którym jest nastawa szosowa. Aby zakończyć kwestie związane z tym, co się nam tutaj wyświetla, to warto wspomnieć o możliwości połączenia z telefonem. Jeśli zainstalujecie sobie aplikację Carbit Ride, będziecie mogli udostępnić
widok tej nawigacji tutaj na tym pionowym wyświetlaczu. I jeszcze jedna kwestia związana z czujnikiem TPMS, czyli możliwością wyświetlania, ile mamy napompowane barów w oponie, co jest bardzo interesujące i ważne w momencie, kiedy chcemy spuścić to powietrze, jak jeździmy w offroadzie. Prędkość, zapięty bieg, total, jeśli chodzi o kilometry, paliwo, ciśnienie, nie ciśnienie, tylko temperatura silnika, no i oczywiście obroty. Na górze cały czas świeci Wam się tryb, w którym jedziecie. Skupmy się w takim razie na zawieszeniu i na tym, na co ono pozwala. Nie mamy napisane w katalogu, jaki jest dokładny skok tego zawieszenia, ale tutaj na tej goleni bez problemu jesteście w stanie zobaczyć, że pewnie jakbyśmy to zmierzyli zakres tej pracy, to w okolicach 18-20 cm pewnie by to było. My ten motocykl wyciągnęliśmy z kartonu, z pudełka i za specjalnie go nie przestawiliśmy do takiej jazdy, więc tak defaultowo, stokowo zawieszenie jest ustawione raczej na jazdę po asfalcie. Koło 21, o czym już mówiłem, jak jesteśmy z przodu, to warto też powiedzieć o hamulcach. Mamy tu 4 tłoczki, hamulce Brembo. Jak sami wiecie, marka zobowiązuje do tego, żeby to porządnie hamowało i faktycznie tak jest. Tarcza z przodu bardzo duża, bo tutaj macie 320 mm. Aby zminimalizować ryzyko tego, że coś tu połamiemy czy uszkodzimy, to już w standardzie motocykl ma gmole i stelaże na tylne kufry, które również są w standardzie, dzięki czemu przy przewrotce, mimo ewentualności połamania tego kierunku, wreszcie nie powinno się nic stać. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to warto też powiedzieć o płycie pod silnik. Nie jest to jakieś mega pancerne, ale jeśli jeździcie w prostym terenie, bez jakichś tam kamieni, to powinno wystarczyć do tego, żeby nie uszkodzić kolektora wydechowego. Tak się na nim wygląda. Ja mam 1,83 m, ważę 76 kg i mówiąc szczerze, jest to dla mnie idealny rozmiar, jeśli chodzi o wygodę, bo i zarówno na stojąco, jak jedziemy, to jesteśmy w stanie może nie jakoś najlepiej objąć ten bak, bo tutaj w tym miejscu, a nie tak jak się to powinno robić. Tak jak mówiłem, trzeba coś tutaj będzie nakleić, żeby tego nie porysować, ale zarówno w pozycji stojącej, jak i siedzącej dla mnie jest bardzo wygodnie. I wydaje mi się, że osobom, które są wyższego wzrostu niż ja, też będzie dosyć wygodnie. Należy jeszcze wziąć pod uwagę taką rzecz, że ja mam buty crossowe, które są wyższe o 2-3 cm i przy tej kanapie na wysokości 830 mm ja wyprostowanymi nogami dotykam i z jednej i z drugiej strony. Więc jeżeli jesteś niższego wzrostu, to pewnie trochę Ci zabraknie, no ale jak wiadomo, coś za coś. Jeżeli chcesz mieć motocykl wyższy do jazdy w terenie, to musisz brać pod uwagę to, że kanapa będzie troszeczkę wyżej. Wracając jeszcze do kwestii związanych z możliwością ustawienia zawieszenia, to warto podkreślić, że z przodu możemy wstępne napięcie i kompresję sobie ustawić i z tyłu kluczem hakowym i kluczem płaskim możemy również te same ustawienia nastawić, więc można powiedzieć, że w pełni możesz go dostosować do swoich preferencji, a jeśli masz zamiar jeździć w terenie, to warto te ustawienia przemienić sobie na troszkę bardziej softowe, żeby odbicie było nieco bardziej przytłumione. A więc podsumowując, za 22 990 masz pełnoprawny sprzęcik do tego, żeby poza autostradami i eskami dojechać sobie nawet na drugi koniec świata. Masz tu motocykl, który ma ogrzewaną kanapę, ogrzewane manetki, w pełni regulowane zawieszenie, hamulce Brembo z naprawdę solidną tarczą z przodu, 320 mm, niezły wygląd, możliwość odłączenia ABS-u i różne tryby jazdy oraz możliwość wyłączenia kontroli trakcji. Do tego halogeny oraz możliwość założenia kufrów i pojechania gdzieś hen daleko. Więc do zastanowienia i przemyślenia, czy ta oferta 22 990 jest dla Ciebie ok, bo mi wydaje się, że za takie pieniądze to naprawdę uczciwie możesz sobie dalej już gdzieś pojechać, nawet biorąc pod uwagę wszystkie minusy tego motocykla, które wymieniłem w tym filmie. Serdecznie dziękuję Ci za oglądanie. Zapraszam do pierwszego komentarza i opisu filmu, gdzie znajdziesz link z możliwością zapisania się na jazdę testową. Zapraszam też do obejrzenia pozostałych materiałów na tym kanale. To byłem ja, Maciej. I pamiętaj, subskrybuj, bo przecież skąd dowiesz o tym się, że nowy film nagraliśmy? Dzięki. Ciao i do zobaczenia.